Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnym do gry Broken Ranks i dzisiaj mamy patch note update. W końcu coś fajnego, nie powiem, że nie. 6 czerwca, moi drodzy, wchodzą zadania dzienne i tygodniowe do Broken Ranks. W końcu mamy coś takiego, że warto wejść i warto zrobić, bo fajne profity. Z tego co zauważyłem już, bo sobie to trochę przetestowałem, za dzienne mamy Golda i Psycho. I gdzieś tu mają być jeszcze wejściówki na bossy i tak dalej. Może z tych skrzynek zobaczymy, nie wiem o co chodzi, będę to testował. Wy też zresztą pewnie. Akcja jest taka, że dzienne resetują się co dzień i warto je robić codziennie. Dlaczego? Dlatego, że nabijacie sobie mnożnik, który wam zwiększa na przykład gold i tak dalej. Zwiększa wam nagrody. No, trzeba je robić codziennie. Taką serię jakby sobie nabijacie. A tygodniowe na pewno resetują się dosyć częściej. Jeżeli się pula nie wyczerpie, to macie taką pulę w każdym zadaniu. Jeżeli na przykład wykonacie jedno, to za minutę wskakuje wam kolejne. Dlatego też warto to robić. Wiadomo, te zadania tygodniowe są dosyć cięższe. Możliwe, że będzie wam potrzebna do tego większa grupa. Ale warto je robić, bo gdzieś tam słyszałem o wejściówkach na jakieś bossy i tak dalej, więc dosyć fajna sprawa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o główne, najważniejszą rzecz, jeżeli mówimy o tym changelogu. Ale spokojnie, bo jeszcze są inne, dość też ważne rzeczy. Przede wszystkim zmiana wszystkich, jeszcze nie wszystkich, bo tutaj mówimy też o epikach V2, tam eteryczna lampa nie może być zmieniona jeszcze. Ale w gruncie rzeczy w większości są zmienione wszystkie questy i cooldown wszystkich questów od teraz resetuje się o 4. Czyli nie będzie już takich akcji, że to o tej godzinie, to o tej godzinie, to o tej godzinie macie, tylko zawsze będzie to o 4. Jeżeli wynosiły one co najmniej lub prawie dobę, więc zawsze to będzie o 4. Eteryczna lampa na razie nie, bo ona jest do zrobienia Epika V2, a nie chcą tam żadnej obsługi czasowej ludziom zrobić. I na przykład jeżeli chodzi o Aquę, to Aqua będzie resetowana w poniedziałek o 4. Więc wydaje mi się, że jeżeli na przykład Aquę zrobicie sobie w niedzielę, to nie musicie czekać tygodnia, tylko macie ją w poniedziałek o 4. Fajne, mi się podoba. Zmiany w instancji Ivravul i Draugul. Obniżenie trudności widmowego Orka i Uruka Maga. Zaraz będę to testował. Za to podniesienie trudności bossa. Dodanie efektu trzęsienia ekranu oraz znikanie ścian blokujących przejście po zebraniu wszystkich 4 przedmiotów. Dosyć fajne, będzie można szybciej do bossa dojść. Powiększenie przedmiotów do zebrania w przypadku Ivravula. Obniżenie kosztu wejścia z 2 flash do 1. Fajne, dlatego że ja byłem dosyć zbulwersowany tym, że jednak są te już średnie flaszki, a nie małe, więc tutaj jednak, że jak będzie jedna fajna sprawa. Pytanie, chyba na Draugulu nie zrobili jednej wielkiej. No niestety. Zmiany w instancji jaskółka. Od teraz już nie tepacie się do garnizonu po ukończeniu jaskółki, tylko zaraz przed samą jaskółkę. I dodano lepsze psychodoświadczenie i złoto. Dodano do dropów białe itemy i dropy i tropy, drify i tropy i glify bakalarskie zwiększono szanse. Spoko. Zmieniono sposób zakupu wywaru przedarcia do Heurokratosa. Już teraz nie trzeba mieć 5 takich samych flaszek, tylko wystarczą 5 różnych małych flaszek na wywar przedarcia. Zmiany w dialogach związanych z zakupem obręczy przeniesienia wzmocnionych raków, kryształów czasu, ble. Chodzi o to, że po prostu jak ktoś nieraz tam chciał szybko i tak dalej, to się można było tak zamotać, że się tego nie kupiło i teraz to powinni ułatwić, bo faktycznie niepotrzebny był tam taki miszmasz z tym. Obniżenie odporności na sieczne u olbrzymów, to chyba tutaj buffik dla barbów, żeby mi się łatwiej to biło. Zastąpienie drużyny mroźny olbrzym, szaman i yeti drużyną 2 razy mroźny olbrzym, tutaj chyba chodzi o farmienie tych skór. I lekkie zmiany w respawnie na stoku. Zmiany w sile i czasie trwania debuffa Aura Grozy w celu zbliżenia mocy do Aury Cienia, w związku z tym dopasowanie poziomów tych umiejętności w AI mobów używających Aury Grozy lub Aury Grozy i Aury Cienia. Spoko. Usunięcie wymagania 25 poziomu, żeby móc kupować imperiały. Nie wiem po co to było, ale jak znieśli to znieśli. Dodanie 4 nowych wnętrz domów Trent i przeniesienie do nich akcji innych questów.
Aktualizacja limitów zdobywanych jednorazowo ilości doświadczenia w walce w zależności od poziomu gracza. Były zbyt niskie jak na obecne możliwości w grze i rozszerzenie ich do 140 poziomu. Zmiana ma charakter zabezpieczający przed ewentualnymi nadużyciami, nie powinna być odczuwalna w normalnej grze. No dobra, ale napisali nam o tym. Nowe grafiki epików do ekwipunku odzwierciedlające ich wygląd na postaci, czyli tutaj po prostu rework graficzny epików. Oczywiście grafik w ekwipunku. Uwzględnienie buffów, które nadają psychowłaściwości w finalnym powerze postaci, np. zużycie zasobów ze świątyni gildiowej. Ok. Aktualizacja na arenie nagrody z ligą turniejową. Skin Orion. Nie wiem, jak wygląda ten skin Orion. Błędy. Poprawienie błędów w przypadku, gdy gracz odbił urok dzięki odpornościom i zabił moba w tej samej rundzie. W następnej walce od razu mob miał na niego podwyższoną szansę trafienia z uroku, tak jakby gracz odbił już jakiś urok dymkiem. Nieźle. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Poprawienie błędu z brakiem uwzględniania w powerze bonusu dodatkowego PA i oszukać przeznaczenie pochodzące z setów na setny poziom. Czyli to też jest naprawione, ok. Poprawienie wielkości grafiki sprzętów i przedmiotów wyświetlających się w podpowiedziach w wyszukiwarce na targowisku. Niektóre były na przykład wyraźnie za duże. Ok, nie spotkałem się z tym, ale może i tak było. Poprawienie błędów związanych z efektami oczu na awatarze postaci, na przykład były źle spasowane z niektórymi kształtami oczu. Ok. Poprawiono mechanizm na instancji Seedraga. To już dla znawców Seedragi. Dodanie chwilowej blokady kliknięcia kolejnego przycisku po kliknięciu dwóch pierwszych. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji z przywołaniem nie tej pary, którą się chce. Usunięcie możliwości Usunięcie możliwości pozostania grupki? Chyba pozostawienia grupki naznaczonych po zakończeniu etapu z ogniskami. Poprawienie błędu z możliwością niezwrócenia wygasłej oferty z targowiska do depozytu. A ciekawe, co się działo wtedy z tym. Inne pomniejsze poprawki mechaniczne, graficzne, animacyjne, tekstowe i interfejsowe. No powiem wam szczerze tak, fajnie, że ruszyli tego Draugula. Będziemy to testować. Fajnie, że i Wrawul jest coraz tańszy. Zobaczymy, jak to będzie. No i oczywiście questy. Questy róbcie, bo są questy dzienne. Jest to jakieś urozmaicenie, jest to jakiś kolejny cel dla graczy, którzy gdzieś tam trochę stracili ten cel. Dropów życzę, dziękuję za wysłuchanie. Zostawcie komentarz, co sądzicie o aktualnym changelogu. I co? Trzymajcie się, na razie, cześć, yo!